Nie kupujcie tych zapachów w ciemno. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Perfumowni i chciałam Was dzisiaj zaprosić na kolejne nowości perfumowe obiecane Giardini di Toscana. 3 zapachy, które wyszły. Posłuchajcie, bo jest bardzo ciekawie i nie kupujcie tych zapachów w ciemno. Zacznę od zapachu, który mi się spodobał. Który tak mi się spodobał, że idzie do mnie flakon. Chodzi o Verde Respiro. Ten zapach jest dla mnie genialny, ale nie jest do kupowania w ciemno i nie dla każdego, ale ma genialne parametry i jest czymś dla mnie nowym i będzie czymś nowym w kolekcji. Dlaczego? Ten zapach rozpoczyna się owocami. W ogóle uderzają Was cytrusy, a później czujecie owoce leśne. Piękne. Zapach wydaje się fajny, ciekawy, owocowy, ale za sekundę dochodzi do tego ziemia. I na początku czujecie dosłownie zapach czarnoziemu. Dosłownie. I cały czas z tymi owocami, ale gdzieś tam ten zapach ziemi. To robi turbo dziwny efekt i na początku nie wiadomo, o co chodzi w zapachu. Trzeba dać mu chwilę, kiedy on ułoży się dobrze już na tej skórze, projektuje na kilometr i naprawdę to wszystko jest dziwnym połączeniem, ale bardzo dobrze się noszącym. I nie wiem czemu, ale kiedy on się ułoży, to mam takie wrażenie, że gdzieś coś w tym perfumiarstwie podobnego już znam, a jednocześnie nie mam nic takiego w kolekcji, więc skoro znam to, wiem, że są świetne parametry, bo naprawdę to projektuje, utrzymuje się calutki dzień, to sobie pomyślałam, po co mam szukać czegoś, jak z nowości znalazłam coś, co jest piękne. Ten zapach bardzo mi się spodobał, to postanowiłam pierwsze co zrobić, zamówić ten zapach. I to nie mogę się doczekać, kiedy on do mnie przyjdzie. Jak widzicie, zawsze jakąś perełkę znaleźć można. I Verde Respiro to jest coś, co mi się spodobało bardzo. Kolejny zapach to jest Oro e Miele. No, to jest historia, których ja bardzo nie lubię w perfumiarstwie. To jest historia, która zaczyna się niemiło. Tu jest bardzo moim zdaniem spaczony heliotrop, spaczony jakimś kwiatem migdałowca. Tutaj jest, może to jest ten kwiat migdałowca. Jest ten heliotrop spaczony. Dlaczego? Podany syntetycznie. Stawiam, że ten kwiat migdałowca jest na tyle zrobiony syntetycznie, że w połączeniu róży nie czuję w ogóle, ale ten heliotrop gdzieś próbuje się przebić. Ale jest tak stłamszony przez ten kwiat migdałowca. Jest ta specyficzna pudrowość heliotropowa, z tym, że ona na początku czujecie heliotrop, ale nie do końca właśnie pudrowy, bo jest ta ogromna syntetyczność któregoś składnika z głowy. Zapach wybrzmiewa turbosyntetycznie na początku, natomiast później staje się już waniliakiem, ale takim, którego ja nie lubię, bo to jest wanilia spożywczo-syntetyczna. Nie ma w niej nic przyjemnego, ani odkrywczego, ani sensualnego, ani uwodzicielskiego, ani nic też do końca gurmandowego. Bardzo silna jest nuta syntetyczna. Ta wanilia, myślę, że za taki też bardzo silnie spożywczy efekt odpowiada bliskość miodu i kokosa w tym wypadku, bo gdyby tu była sama wanilia, ona mogłaby inaczej wybrzmiewać. To jest w ogóle zapach dla mnie nie do przejścia. Jest tu silna też tonka, bardzo, bardzo silna tonka.
taka tonka, połączona z pudrowością heliotropu i właśnie spożywczości miodu i kokosa. Bardzo brzydki jest ten zapach, niestety, dla mnie. Cały czas jest syntetyczny, cały czas jest chemiczny wręcz, można by rzec. Cały czas jest taki niemiły w noszeniu. Ja go testowałam dosyć globalnie, całodniowo. Nie dałam rady z tym zapachem. Ja nie powiem, że one mają złe parametry, bo nie. Ale jeżeli nam się woń nie podoba, to nie jest atut, niestety. Nie polecam bez testów zakupu tego zapachu, absolutnie. Moim zdaniem możecie się ogromnie rozczarować. Trzeba sprawdzać też na skórze, być może na Was będzie on wybrzmiewał inaczej, ale jest to trudny zapach, zdecydowanie. No i ostatni to jest Ricordami. Ricordami to... ja bym to z włoskiego przetłumaczyła, nie wiem czy tak jest, Ania Anecznik, jak mnie oglądasz, to możesz mi powiedzieć. Ricordami to chyba zapamiętywać, tak mi się wydaje. No i tego zapachu nie da się zapomnieć. To definitywnie. Jeżeli szukacie zapachu, o którym nie możecie zapomnieć, to życzę Wam, żeby to był ten zapach, pod warunkiem, że on jest dla Was do przejścia. Okropny. Najgorszy z nich wszystkich. Dla mnie kompletnie zapach nie do przejścia. W ogóle nienoszalny. Dlaczego? Dlatego, że tu jest przepiękny liść figi. Fantastyczny, mocny, realistyczny na początku. Z dodatkiem cytrusowości. Też wspaniałej, cudownej. Fajne uderzenie, rześkie, mocne. Ten liść taki realistyczny. Ale za moment przeradza się to w taką chemiczność, nawet nie syntetyczność, chemiczność, coś tak po prostu okropnego. Podejrzewam, że te nuty wodne niestety, ale to powodują. Nuty wodne z tymi liśćmi, bo później jest też liść czarnej porzeczki w sercu. Jest konwalia, która najłatwiejsza nie jest. Potrzebuje bardzo fajnego otoczenia, żeby przepięknie pachnieć. I jeszcze do tego jest wetyweria, która potęguje ziemistość tego zapachu. I to wszystko robi się być może i dla mężczyzn fajne. Chociaż jeżeli na kimś wypadnie to tak chemicznie, jak ja to czuję, no to mało kto będzie w stanie go nosić. Ale z kolei jest wiele osób, które kocha Megamarę, a dla mnie to jest po prostu bardzo chemiczny zapach wody chlorowanej. Tu może nie ma takiego efektu, ale dziwny efekt robią te nuty wodne zdecydowanie i ta wetyweria ziemista bardzo. Naprawdę zapach mnie zmęczył, bo ma parametry gigantyczne, jeżeli chodzi o projekcję. Umęczył mnie na maksa. Ja po prostu chciałam to z siebie zmyć i to zmywałam, ale nie dało rady. Więc trauma. Pierwszy raz chyba w tym roku w nowościach perfumowych mam jakąś traumę i chyba pierwszy raz też w nowościach jestem tak niezadowolona, bo ogólnie to, co dzisiaj wychodzi, to jest raczej dla mnie na tak. No, a tutaj coś poszło delikatnie na nie. Nie wiem, czy delikatnie. Mogą te zapachy się Wam spodobać, ale uważajcie na nie i przetestujcie najpierw. Jeżeli napiszecie mi w komentarzach, że jest ktoś zainteresowany, to kto pierwszy mi napisze, że jest zainteresowany po prostu przetestowaniem, to wrzucę te mililitry na sklep, żeby ta osoba i dam cynk, żeby ta osoba mogła szybciutko kliknąć i kupić po prostu. Tu spokojnie po 2 ml jest, bo ja też tego nie zużyłam nie wiadomo ile, więc 2,5 nawet mililitra pewnie tutaj spokojnie jest. I będzie ta osoba mogła sobie przetestować. Testujcie, bo naprawdę to są mega trudne wonie, ale znajdą pewnie jakichś fanów. Tak się domyślam. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Filmik nie jest długi, ale mam nadzieję, że przydatny. A jakie będą następne nowości? Nie wiem. Zamówiłam coś i niestety to nie przyszło.
No więc zdarza się, jest jedna wielka niewiadoma. Będę miała jakieś nowości, to na pewno nagram Wam o nich film. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, żeby troszkę mnie nagrodzić, jak możecie, jakąś łapką w górę, komentarzem i podbiciem. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli lubicie słuchać o perfumach i lubicie eksplorować ten świat. Pozdrawiam. Pa, pa!